Tak więc ciała zmarłych, wszystkie bez wyjątku, znikają na koniec w śmierci szczątków. Natura znakomicie odsłania swą strategię. Każda istota żywa zbudowana jest jedynie z zapożyczonych materiałów. Śmierć zaś jest właśnie ich zwrotem i rozdzieleniem. Każda istota żywa jest więc tylko ogniwem pośrednim i czasowym w nieskończonym łańcuchu życia. Pamiętacie jeden z moich ostatnich filmów na temat śmierci? Dzisiaj będzie poniekąd też coś o tym. Całkiem niedawno razem z moją klasą wybrałem się na wykłady przemówienia paru lekarzy. Pomyślałem, że skoro to co tworzę nie jest oglądane wyłącznie przeze mnie, ale też przez dość dużą grupę odbiorców, fajnie byłoby podać dalej tę wiedzę, którą przekazały mi osoby najbardziej się do tego nadające. O co chodzi? Chodzi o transplantację organów, oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Wyobraźcie sobie, że pewien mężczyzna ucierpiał w wypadku, a jego nerki zostały określone jako nieodwracalnie niewydolne. Facet ma 5 braci, którzy w tym przypadku są w stanie mu pomóc, ale pierwszy z nich myśli, że dlaczego to ma być on, skoro są jeszcze 4 osoby, które mogą pomóc. Niech zrobi to drugi. Drugi to samo myśli o trzecim, trzeci o czwartym, czwarty o piątym, piąty o pierwszym. W ten sposób zatacza się koło i nikt nie pomaga. Niestety myślę, że są takie przypadki. To nie fajne. Powinniśmy mówić na ten temat jak najwięcej, żeby uświadomić społeczeństwo. Jeżeli chcesz zmienić świat, zmień najpierw siebie. Jeżeli chcesz, żeby ludzie zaczęli sobie pomagać, zacznij od pomocy innym. Jeżeli chcesz świadomości społecznej, zacznij uświadamiać innych. Głęboko w to wierzę, że wszelkie zmiany rodzą się u nas i to my musimy u siebie to wszystko wykształcić najpierw. Wracając do tematu, jeżeli niewydolność nerek jest przewlekła, to jest nieodwracalna i można wtedy zastosować dializę albo przeszczep. Dializa to nic innego jak przesiewanie krwi z niepotrzebnych składników w specjalnej maszynie. Problem w tym, że jest bardzo uciążliwa, ponieważ chory musi stawiać się 3 razy w tygodniu w stacji dializ, każdorazowo na 4 godziny i w dodatku nigdy nie zostanie w pełni wyleczony. Transplantacja daje o wiele szersze perspektywy na przyszłość biorcy. Dlaczego w ogóle mówię o nerkach? Każdy z nas rodzi się z 2 i okazuje się, że kiedy jednej nam zabraknie, druga w pełni ją zastępuje i nie mamy żadnych ubytków na zdrowiu. Narząd można przeszczepić zarówno od dawcy żywego, jak i od osoby zmarłej. Przez wieki podstawową definicją śmierci był zanik aktywności płuc i serca, czyli po prostu brak oddechu i krążenia. Przeszczepy od martwych dawców zaczęły się od ustalenia nowej definicji śmierci. Śmierci mózgu. Jeżeli przez mózg nie przepływa już krew i nie ma możliwości tego cofnięcia, wtedy mówimy o śmierci. Istnieje cały szereg zabezpieczeń, aby uniknąć pomyłki przy uznaniu kogoś za martwego. Żaden z lekarzy biorących udział w badaniach nie może uczestniczyć w ewentualnej operacji. Najpierw anestezjolog dwukrotnie, co 2 godziny, poprzez serię 10 badań stwierdza śmierć pnia mózgu. Następnie jego wyniki muszą być potwierdzone przez 3-osobową komisję lekarzy. Anestezjologa, chirurga lub neurochirurga oraz lekarza medycyny sądowej. Stwierdzenie prawdziwości wyników badania pierwszego anestezjologa daje podstawy do orzeczenia zgonu pacjenta. Właśnie wtedy według prawa lekarze mogą przystąpić do przeszczepu, jeżeli zmarły nie wyraził sprzeciwu za życia, ale ze względu na etykę to rodzina podejmuje decyzję. Pamiętajmy o jednym. Śmierć mózgu to nie śpiączka. To definitywna śmierć. Jeżeli chodzi o dawców żywych, zazwyczaj pobiera się od nich nerkę albo część wątroby. To tyle. Pamiętajmy, że to operacja, więc zawsze istnieje minimalne ryzyko jakichś tam powikłań, ale jest ono bardzo małe, a oddając krew albo szpik, to już w ogóle nic na dłuższą metę nie tracisz. To, co oddałeś, regeneruje się w tobie, a innym naprawdę bardzo się to przyda. Tych rzeczy, o których mówię, nie jesteśmy w stanie stworzyć w fabryce narządów i jesteśmy zmuszeni do stosowania części zamiennych. I warto dalej w to brnąć. Jedyne co mnie zaskoczyło to, że w Polsce nie można oddać nerki altruistycznie, czyli po prostu obcej osobie bez jakichkolwiek korzyści. No ale skoro tak jest, ktoś widocznie wierzy w to, że powinno tak być. Jedno jest pewne. Liczba organów do przeszczepów w stosunku do liczby potrzebujących jest ciągle znikoma. To smutne. Podsumowując, jeżeli możesz i chcesz pomóc, zrób to. Transplantacja? Poinformuj o swojej decyzji bliskich, podpisz oświadczenie woli i noś je przy sobie. Jeżeli chcesz oddać krew, idź do szpitala. Szpik kostny? Zarejestruj się w odpowiednim miejscu i czekaj. W opisie przygotowałem wiarygodne strony, z których można dowiedzieć się czegoś więcej. Jestem ciekawy waszego zdania na ten temat, więc odezwijcie się w komentarzu. Napiszcie, co myślicie o tej sprawie. Edukujcie znajomych i rodzinę. Możecie też udostępnić ten film. Świadomość społeczna w tej kwestii jest naprawdę bardzo ważna. Dziękuję za uwagę.